Cześć! Dzisiaj mam do przetestowania procesor AMD Athlon 900 wraz z płytą główną z początku roku 2000 Gigabyte 7ZX. Jest to wczesna płyta pod socket A, obsługuje pamięci SD-RAM, posiada także jeden slot ISA oraz Dual BIOS. Do kompletu mam pamięci SD-RAM o pojemności 128 MB każda. Karta sieciowa to niezawodny Realtek 8139D. Za dźwięk odpowiada karta Ensoniq. Dysk twardy Samsunga o pojemności 80 GB. Przetestuję ten komputer z kartami graficznymi, zaczynając od Elsa Erasor 3 Rivet TNT 2 Pro. Następnie mam ekonomiczną wersję GeForce'a 2 MX400, a także słabą wersję GeForce'a 4 MX440. Uruchamiam komputer. Startuję instalator systemu z płyty CD. Ponieważ dysk twardy był wcześniej używany z Windows XP, na początek czyszczę sektor rozruchowy MBR. Następnie usuwam z niego wszystkie partycje. A teraz tworzę partycję podstawową. Niestety, program Fdisk na dużych dyskach potrafi działać dość wolno. Uruchamiam ponownie komputer. Formatuję partycję. Kopiuję pliki instalacyjne Windows 98 na dysk. Uruchamiam instalator systemu. Check Disk sprawdza strukturę logiczną dysku twardego. Instalator tworzy strukturę katalogów. Wybieram instalację standardową. Pomijam tworzenie dyskietki startowej. Rozpoczyna się kopiowanie plików. Podaję nazwę użytkownika oraz klucz instalacyjny. W drugiej części instalacji wykrywany jest i instalowany sprzęt. Instalacja systemu Windows 98 SE przebiegła w sposób całkowicie bezproblemowy. Po pierwszym uruchomieniu instaluję brakujące sterowniki i zabieram się za testowanie. Chwilę później zaczynamy od Rivet TNT 2 Pro, która zadebiutowała w 1999 roku. Była to udoskonalona wersja popularnej Rivet TNT, charakteryzująca się kilkoma istotnymi usprawnieniami. Karta została wyprodukowana w 250-nanometrowym procesie technologicznym, co w tamtych czasach było standardem dla kart graficznych. Karta dysponowała 128-bitową magistralą pamięci, co pozwalało na szybszy transfer danych w porównaniu do starszych kart. Najczęściej stosowano tutaj pamięci SD-RAM o częstotliwości pracy wynoszącej od 125 do 150 MHz, co było całkiem przyzwoite w tamtym okresie. W zależności od wersji, karta mogła posiadać od 16 do 32 MB pamięci. Kolejną kartą w naszym zestawieniu jest GeForce 2 MX400, wydana w 2000 roku. Była to bardziej budżetowa wersja GeForce 2, ale mimo to oferowała znaczne ulepszenia względem Rivet TNT. Karta została wykonana w procesie 180-nanometrowym, co pozwoliło na zwiększenie wydajności i obniżenie poboru mocy. Karta również posiadała 128-bitową magistralę pamięci, co nadal stanowiło dobry standard dla kart średniej klasy.
Karta była wyposażona w 3264 MB pamięci SDRAM. Częstotliwość pracy pamięci wynosiła zwykle 166 MHz, co w połączeniu z ulepszoną architekturą GPU pozwalało na lepsze wyniki w grach i aplikacjach graficznych. Na koniec mamy GeForce 4 MX 440, kartę wydaną w 2002 roku. Była to jedna z najbardziej popularnych kart swojej generacji, chociaż należała do serii MX, czyli była bardziej budżetową wersją GeForce 4. Karta została wyprodukowana w 150-nanometrowym procesie technologicznym, co umożliwiło dalsze zwiększenie efektywności energetycznej i wydajności. Podobnie jak poprzednie modele, MX440 korzystała z 128-bitowej magistrali pamięci, co zapewniało odpowiednią przepustowość dla potrzebujących większej mocy obliczeniowej aplikacji. W przypadku tej karty stosowano pamięci DDR-SDRAM o częstotliwości od 166 do 200 MHz z ilością od 64 do 128 MB. Dzięki temu karta była w stanie sprostać wymaganiom nowszych gier, chociaż w ograniczonym zakresie, ze względu na brak pełnej obsługi funkcji DirectX 8. Na początek test w Quake 2. Wyniki benchmarku pokazują znaczne różnice w wydajności pomiędzy kartami graficznymi. Wzrost wydajności jest zgodny z postępem technologicznym w architekturze kart graficznych. Karty te przechodziły przez coraz lepsze optymalizacje, zarówno pod względem architektury, jak i technologii produkcji. Pomimo że wszystkie karty korzystają z podobnej magistrali pamięci, lepsza optymalizacja przepustowości oraz liczba jednostek obliczeniowych w nowszych modelach GeForce pozwalały na znaczną poprawę wydajności, co widać w wynikach testów Quake. Wyniki pokazują, że GeForce 4 MX 440 jest najbardziej wydajna, oferując ponad trzykrotnie wyższy wynik w Quake 2 w porównaniu do Rivet TNT 2 Pro, co jasno pokazuje, jak postęp technologiczny wpływał na poprawę wydajności gier komputerowych. Teraz czas na 3D Mark 99 Max. Wyniki pokazują na wyraźny wzrost wydajności z każdą nową generacją kart graficznych. GeForce 2 MX0 niemal podwaja wydajność Rivet TNT, a GeForce 4 MX, pomimo bycia kartą budżetową, zbliża się do dwukrotnej wydajności GeForce 2 MX. Te wyniki pokazują, jak postęp technologiczny, w tym lepsza optymalizacja architektury i większa liczba jednostek obliczeniowych, przekłada się na lepszą wydajność w testach syntetycznych. Wyniki benchmarku 3D Mark 2001 SE dla kart graficznych Riva TNT 2 Pro, GeForce 2 MX 400 i GeForce 4 MX 440 pokazują wyraźny postęp technologiczny na przestrzeni kolejnych generacji GPU. GeForce 2 MX znacząco poprawia wydajność względem starszej Rivy TNT 2 Pro, co jest efektem ulepszonej architektury NVIDIA 11 i większej przepustowości pamięci. Jednak największy skok w wydajności zauważalny jest przy GeForce 4 MX, która dzięki nowoczesnej architekturze NVIDIA 17 niemal podwaja wynik w porównaniu do GeForce 2 MX. Te wyniki jasno pokazują, jak nowsze technologie i optymalizacje przekładają się na lepszą wydajność w bardziej wymagających benchmarkach, takich jak 3D Mark 2001 SE. Jednak nie samymi benchmarkami człowiek żyje. Nawet na tak starej karcie jak Riva TNT 2 można bez problemu uruchomić klasyczne gry. Need for Speed, Porsche Unleashed, wydana przez Electronic Arts w roku 2000, była wyjątkowym i ryzykownym krokiem w popularnej serii. Skupiając się wyłącznie na marce Porsche, gra oferowała unikalne doświadczenie, łącząc arkadową rozgrywkę z bardziej realistycznym modelem jazdy. Wprowadziła graczy w świat ponad 80 modeli Porsche, oferując dwa rozbudowane tryby kariery oraz tryb sieciowy. Dzięki lepszemu modelowi fizyki i szczegółowej grafice, Porsche Unleashed
stała się jedną z najbardziej pamiętanych odsłon serii, łącząc rozrywkę z edukacją motoryzacyjną. Wyniki testów benchmarkowych dla kart graficznych Riva TNT 2 Pro, GeForce 2 MX400 i GeForce 4 MX440 pokazują wyraźny rozwój technologii graficznej na przestrzeni lat. Zarówno w testach 3D Mark 99 Max, jak i 3D Mark 2001 SE. Każda kolejna generacja kart wykazuje znaczący wzrost wydajności, co jest efektem lepszej architektury, zwiększonej przepustowości pamięci oraz większej liczby jednostek obliczeniowych. Największe różnice widać w wynikach GeForce 4 MX440, która niemal dwukrotnie przewyższa wydajność poprzednika GeForce 2 MX400 w bardziej wymagających testach, takich jak 3D Mark 2001 SE. Również w grze Quake 2 najnowsza karta oferuje ponad trzykrotnie wyższą liczbę klatek na sekundę niż najstarsza z testowanych. Testy te doskonale ilustrują postęp w technologii GPU, który znacząco wpływa na poprawę wydajności w grach i aplikacjach 3D. Z każdym kolejnym modelem Nvidia wprowadzała ulepszenia w zakresie procesu technologicznego, szerokości magistrali oraz używanych pamięci, co przekładało się na wyraźny wzrost wydajności i możliwości graficznych. Warto zauważyć, że wszystkie te karty miały 128-bitową magistralę pamięci, co było istotnym czynnikiem wpływającym na ich wydajność w tamtych latach. Dzięki za oglądanie. Cześć!